Witamy lato, witamy Radom po raz drugi już w tym roku. Z tej strony standardowo dla Was Paulina Klimek i właśnie otworzyliśmy galę XTB KSW 119. Krążył, powiem Wam, wokół tej organizacji już wiele lat. Ta twarz jest na tyle znana, że aż mi ciężko mówić, że to debiutant, bo Piotr Chudzik w końcu w tej roli, w której powinien być tutaj, myślę, że zapowiadał się od dawna, wykonuje swój pierwszy duży krok ku dużym rzeczom, wygrywając w drugiej odsłonie swojej walki przed czasem poprzez Mataleo. Gratuluję, witamy w KSW. No jak się bawisz tam w środku, z innej strony perspektywy? No petarda, nie? Naprawdę duży okres przygotowaliśmy z moim sztabem trenerskim Chimera Team. Chcę ich tutaj stąd pozdrowić, bo naprawdę mi bardzo pomagali. Panowie, otworzymy w tym roku legendę. Nasz klub musi pójść wysoko i rozpierdolimy tą branżę. Tak mogę powiedzieć. Przepraszam. Myślę, że Twoje słowa pokrywają to, co działo się w narożniku, bo Adama Niedźwiedzia z takim ferworem. Tak, bardzo dobrze. Adama Niedźwiedzia z takim ferworem, Igora Michaliszyna, których też znamy jako zawodników, widzieć tak rozpalonych, tak rozemocjonowanych w roli trenerów, to jest naprawdę wielki przywilej trenować. To moi przyjaciele Mateusz, Igor i Adam i Oliwier tutaj są ze mną i mam nadzieję, że do końca mojej ostatniej walki też będziemy. Motywują mnie, są dla mnie inspiracją, jak i na codziennego swojego życia, bo też naprawdę mam brać z kogo przykład. Dobra. Wielka motywacja. Piotrek, troszeczkę o walce. Dużo fajnych obrotowych obaleń, fajnych przerzutów, naprawdę świetna kontrola, bardzo dużo siły, no i wyczułeś krew. Druga runda to było coś, co skończyło dzisiejsze Wasze spotkanie, mocne duszenie za pleców, bardzo szybkie klepanie. Jak się bawiłeś? Bardzo super, wiedziałem, że iść do płaszczyzny zapaśniczej, bo jestem w tym najlepszy. I co, powiem tak, że na pierwszy debiut spięło mnie, nie powiem, że jakiś byłem luźny, ale jak ktoś was wszedłem, mówię, ja cię kręcę, Piotruś, jesteśmy w KSW, nie? Marzenia się stały rzeczywistością i coś pięknego. I jak wszedłem już do tego oktagonu, to już mówię, nie no, chcę to wygrać, muszę to wygrać. I afirmowałem sobie, że wychodzę ze złotym pucharem i tak jak widać wyszedłem. No dokładnie, to słuchaj, jakie masz plany na siebie w tej organizacji? Jak to widzisz? Tydzień złapać oddechu, bo dużo miałem treningów od tamtej gali, tak samo nie bastowałem. I chcę chwilę odpocząć z oddechu, złapać i z trenerem, z moim sztabem trenerskim się łapiemy i szukamy następnej gali. Dokładnie tak, ja Ci bardzo gratuluję, to był Piotr Chudzik, który dokłada dzisiaj swoje trzecie zwycięstwo do profesjonalnego rekordu MMA. Takie debiuty dają się we znaki, będziemy na pewno bacznie obserwować tego pana. Dziękuję bardzo. Dzięki, super. Proszę Państwa, Radom jest nasz. Tak właśnie Piotr Kacprzak skanduje po swoim kolejnym zwycięstwie w tymże miejscu, bo to jest jego dom, jego zwycięstwa. Co prawda były po drodze małe perturbacje, zaraz nam się z tego wytłumaczysz, ale co najważniejsze, wszystkie rundy czyściutko na Twoje konto, nie ma żadnych kontrowersji, jest wielka pewność siebie. No, każdy, kto przychodzi do KSW, musi liczyć się z tym, że każdy matchup jest tutaj bardzo mocny i Ty stanowisz tutaj doskonałe potwierdzenie tej tezy. Jak się czujesz? Jak Twój Radom? No i co z tą wagą? No to tak, na początku się przywitam, cześć Paulinka, cześć, witam Was wszystkich. Dziękuję bardzo od razu dla całego mojego miasta, że znowu było takie wsparcie, mimo to, że właśnie nie zrobiłem tej wagi, że znowu gdzieś się pogubiłem w tym robieniu, jeszcze w kategorii wyżej, co nie ma według mnie wytłumaczenia. Nie jestem w stanie nawet nic powiedzieć, bo po prostu jest mi głupio. Ale wsparcie od kibiców z radomskich i to, jak ile dostałem wiadomości, że są ze mną mimo wszystko i zawsze będą, no to po prostu utwierdza mnie, że będę to robił, póki będę miał zdrowie i nie wiem ile jeszcze lat, ale póki będę miał zdrowie i takich kibiców, to jest to po prostu warte tego robić. I tak, Paulinka, tak jak powiedziałeś, no to ja też w klatce też powtarzałem, że to jest moja 20. walka zawodowa, do tego parę Semi Pro, 6 dokładnie Semi Pro. Więc ja w tej klatce już byłem kilkukrotnie i no i fajnie to Dominik gdzieś podsumował, że ja robiłem grappling pod MMA. Bo tego po prostu potrzebowałem tego zwycięstwa, gdzieś się odbić i nieważne jakim kosztem, czy by to było piękne, czy nie było piękne, to po prostu liczy się to zielone i będę przez to mógł się dalej rozwijać jeszcze bardziej. Sliman naprawdę świetny zawodnik i taka perełka, każdy wie o tym, mówili o tym, tak go przedstawiali i na pewno tak jest, bo fajnie się kręci. Tylko że właśnie brakuje trochę tego doświadczenia. Ja wiedziałem, że ja tym doświadczeniem nadrobię, bo 5 walk w MMA to jeszcze nie jest tak naprawdę to jest to samo uczucie, co masz pierwszą, jak i 5. walkę, a jak wchodzisz 20 raz do klatki, to gdzieś
gdzieś po półtora rundy, że tak powiem, walki, zostaje jeszcze to półtora, ty jesteś w stanie to opanować, te emocje i dalej się nie podpalać, nie robić tych głupot i tym dowiozłem. Można zaryzykować takie stwierdzenie, że Sliman troszeczkę był tobą z niektórych walk, bo czasami... Tak jest, dokładnie, jeszcze lepsze podsumowanie, no dokładnie tak. Wystarczy sobie odwinąć może nawet moją walkę z Harym i tam jest dokładnie to, że ja tam się próbuję kręcić, a tam jestem po prostu przymurowany do tego przez zapaśnika i tak jak powiedziałem, dzisiaj ja byłem trochę Harym. Dokładnie. Także no, grunt to się uczyć z poprzednich swoich występów i adaptować tę walkę do tego, żeby jednak to zielone na tapology się pojawiło, a pojawiło się twoje już 14. Słuchaj, ty jesteś no młody, faktycznie naprawdę, ale ten ząb doświadczenia, no możesz się pochwalić, że z niejednego pieca chleb jadłeś. Tak, no jest trochę tych walk, były też walki mistrzowskie, gdzie robiłem ten limit mistrzowski do kategorii piórkowej tak naprawdę kilkukrotnie, 3 razy robiłem pod rząd, 6, 5 i 8. Więc no, jeśli chodzi właśnie, tak jestem doświadczony i właśnie chodzi to o tą wagę, to na pewno potrzebuję jakichś badań, zobaczyć jak tam to wszystko wygląda od środka i po prostu no, zobaczyć co dalej, nie? Bo to nie może tak być, że ja wygrywam walki, a zaraz może się okazać, że nie będę w KSW. I wcale się bym nie zdziwił, szczerze mówiąc. Na spokojnie, na razie nie mówimy o sobie, to źle nie mówimy nigdy, tym bardziej, że dzisiaj masz naprawdę okazję ku temu, żeby tylko siebie chwalić. Proszę Państwa, zwycięski dzisiaj po raz kolejny w Radomiu Piotr Kacprzak. Proszę Państwa, Michał Martinek, rozmawialiśmy o tym podczas Media Dayu, że walczy w kratkę. Wygrana, przegrana. Dzisiaj miała być wygrana i dzisiaj jest wygrana. We have this talk about your winning and losing all over. Today it had to be the win, and it is the win. It was a very high-paced fight, very powerful ones, over 100 significant strikes Really? on both of you. It's amazing. It's a pace of welterweight. How do you feel? Like Dalmatin. Yesterday like Zebra, now like Dalmatin. I know before the fight that it will be very hard fight because he is tough guy, he has a very strong chin, he never been knocked down I think. So in the fight and the second round I have something with my levá rękę, protože to jest moja mocná ręka a tam já zajebal tam nějaký úder a teraz but no go this side because I need punch, no, yeah. But I'm very happy that I don't have the 2 losses like you said, win, lose, but I hope that one day I will 2 wins by side and I will be more free, because this is very big press. If you lose, you don't want 2 losses, you know. Let me translate briefly. Martin Martinek mówi nam tutaj, że był przygotowany na prawdziwą batalię. Powiedział, że Marek to nie lada przeciwnik. On wiedział też, że ta presja zwycięstw przeplatanych z porażkami troszeczkę za nim idzie i bardzo liczył tak emocjonalnie na zwycięstwo. Coś w trakcie pierwszej rundy stało mu się z lewą ręką i tutaj zdradził nam, że bardzo prosił Marka w głębi swojej duszy, w głębi swojego umysłu, serca, żeby nie chodził na stronę lewej ręki, żeby mógł dalej kontynuować walkę. No i teraz zdradza nam, że jest niezwykle zadowolony, że jest szczęśliwy, no i bardzo chciałby przeciągnąć tę passę, żeby chociaż raz w karierze tutaj w KSW mieć 2 zwycięstwa pod rząd. Alright, so what's the plan for you this year? Well, first time, this was my hardest preparation because I was 9 weeks in Ankos and I have a baby. He's 1 year old and for now I want 3 weeks rest. And then, because Tiburcek will have a fight with Rakic, and I promised to guys that if Michal Andriško, Mateusz Olech, all guys from Ankos was helping me so much, I will take just a small rest and I will go to help them because they, for now, rescue my career. Yeah, to get back to track. You know.
Słuchajcie, w planach na ten rok Michał Martinek zdradza nam, że bardzo dużo dzieje się w Ancosie, on wiele zawdzięcza temu klubowi, poświęcił pełen swój obóz 9 tygodni poza domem, z dala od rocznego dziecka, żeby móc się odpowiednio przygotować i mówi, że bardzo wiele zawdzięcza temu klubowi, a teraz jest pełen ferwor, ponieważ chłopaki z wagi ciężkiej, Olech, Andryszak potrzebują go tam, więc obiecał, że będzie pomagał im w przygotowaniach. One more time, congratulations, we really keep the fingers for 2 wins in a row. It will happen here in KSW. Welcome to the victory ones today. Thank you very much, bardzo dziękuję. And enjoy this party, this is mega mocna karta. Wszystkiego dobrego. Thank you so much. Teraz może być prawdziwa feta po francusku. Maintenant, on est prête pour la fête, c'est Suelka Schuen. On est prête pour la fête, n'est-ce pas? Ouais, ça y est, on est prêt pour la fête. Hein. On s'est bien préparé avec tous mes coachs, avec mes partenaires d'entraînement. Saladin Parnasse, comme il le dit très bien, just start training. Donc voilà, on bosse, c'est comme ça et la route, elle est encore très longue. D'accord, mais est-ce que tu es d'accord à propos de cette phrase que il était le plus grand test de ta carrière? Non, pas du tout. Pas du tout. Il pensait que là, j'étais quelque chose d'important. Moi, j'ai confiance en moi, je connais mes capacités. Ça fait depuis maintenant 16 ans que je suis dans les sports de combat. Donc voilà, c'est bien pour le show qu'il ait parlé, qu'il ait pensé certaines choses. Mais moi, je connais mes capacités. Tous mes coachs sont là et connaissent ma capacité. Donc voilà, pour l'instant, j'ai montré que 70% de mes capacités et il y a encore énormément de choses à voir que je vais montrer. Donc je suis très fier de moi. D'accord. Donc après la première partie de cette bataille, de cette guerre, qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête après tout ça, takedown, des choses comme ça? Bah, je savais qu'il allait me ramener au sol. C'est pour ça que j'étais très vigilant, que j'ai pas envoyé mon striking parce que je voulais pas trop me jeter. J'ai essayé de le garder à distance, de défendre les takedowns. Et à un moment donné, je l'ai senti qu'il était complètement fatigué. Je savais qu'il n'avait pas le cardio pour. Donc j'ai préféré le terminer au sol que me relever. J'ai vu que je l'avais ouvert avec mes coups de coude, ça a bien marché. Donc c'est quelque chose que j'ai continué. Aujourd'hui, voilà, le résultat est là, donc on est tous contents. Et puis, quand tu frappes pour ton adversaire, c'est une catastrophe complètement. Donc, qu'est-ce que tu manges? Comment tu t'entraînes? Qu'est-ce que le secret? Le secret, c'est qu'il faut venir dans le 93 à Aubervilliers. C'est là-bas que tout se passe. Évidemment. Et voilà, comme je l'ai dit, on s'entraîne dur, on se cache pas. On a des coachs exceptionnels. Donc voilà, je tiens à remercier vraiment tous mes sparring partners parce qu'ils ont pris énormément de coups. Et ça a été très dur pendant 2 mois. Et voilà, aujourd'hui, tout ça, pour moi, c'est pas choquant. Parce que je connais mes capacités, je sais de quoi je suis capable. J'ai pas encore connecté avec mes points. Mais voilà, ça arrive très vite et je fais très mal. Donc, D'accord. Et la dernière question de cette nuit. Alors, est-ce que tu es la deuxième Saladin Parnasse au KSW ou la première Suelka Schuen? Quelle est la question? La question est très simple. Saladin Parnasse, il a fait son parcours, il a créé son histoire. Et aujourd'hui, moi, c'est clair que je marche sur ses pas parce qu'on a des ressemblances. Au niveau du striking, on se ressemble énormément. Mais voilà, moi, je vais faire mon propre chemin. J'ai mes propres capacités, mes propres défauts aussi. Donc voilà, il va falloir que je prenne en maturité, que je travaille. Et après, Saladin Parnasse, je peux lui souhaiter que le meilleur pour lui. Maintenant, moi, je vais faire mon parcours. J'ai besoin de grandir, de m'améliorer. Et c'est ce que je vais faire dans mes prochains combats. Et nous adorons ton parcours aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est Suelka Schuen. Merci. Proszę Państwa, Adam Masajew dopiero drugi raz pokazuje nam się w organizacji KSW i drugi raz spektakularnie, bardzo szybko rozprawia się ze swoim przeciwnikiem. Przyzwyczaja nas do tego, że absolutnie nie wchodzi się do oceanu poddań. Alors, c'était une soumission spectaculaire, la partie de la guerre, la première ronde, d'accord? Donc, quel est le sentiment maintenant? Аинял болевой, болевой, аинак в первом раунде мою ощущение, мою один джуга. Чёрдыгу ощущение, шайрёлю, мой эрдуцага, ой эрдуцага. Духасхат просто шадык дитстел. Кёрча духомду. Je sais pas comment expliquer mes sensations, c'est une sensation exceptionnelle. D'accord. À propos de cette guillotine, est-ce que c'était proche? Est-ce que c'était une situation un peu dangereuse? Dis-nous.
une situation dangereuse, c'est-à-dire pour lui, pour Adam. هون يش момент تاعها هون опасный момент تاعي إزباح هون مو خيتر момент تاع هون опасный خيتر هون opasный صغير أسكرك عليك سون أسكك دلوز دعوي تردود شخار سون در أسوي نحق وزير سون إتعجم لزا دير ما سون خروستة لا تعقلر سون تاقص قطع دعوة وزير قطع لتشغن إدواق عرجل علي تقوش أرام ديدا ترس يوم. Dans la vie de tous les jours, je suis une personne, je suis une bonne personne en général, mais au combat, je suis un cœur noir. Donc j'ai un cœur noir et donc une fois que j'ai chopé son bras, je savais que là c'est à peu près fini pour lui. Et puis j'ai même entendu un petit craquement. Je pense qu'il a eu, D'accord. Maintenant, quel est le plan pour toi dans KSW? Est-ce que tu as quelqu'un que vous voudrez être en bataille avec maintenant dans la future en particulier peut-être? خويا будущее в KSW خويا عباخ خويا تاع ويا لطلو سابيرنك ويا خارجا تاع سابيرنك واتسون بويش ديز صوتي هو شو أسحاد وقردو أسحاد يقان فرنسا بويش عبا دوقس второй чемпион Рукса Франции да son histoire réussie. Moi je m'en fous de l'adversaire, peu importe, je veux juste la ceinture, peu importe qui va le tenir, je veux avoir ma ceinture et je vais le faire, je vais aller chercher la deuxième ceinture pour la France de KSW et puis comme ça je rentre dans l'histoire. D'accord. Panie i panowie, to był Adam Massajew w towarzystwie wspaniałego tłumacza. Merci à toi, félicitations et merci à toi pour transmettre. Merci à vous. Proszę Państwa, to jest... Proszę Cię. Koszulkę moją. Tam gdzieś trener Jocz ma wiaderko, koszulkę potrzebuje. Dobra, koszulka do nas powędruje, tutaj mały backstage się toczy, Gala się swoim życiem, jak widzicie, no swoje prawa ma. Tak, no jest kamera, są wywiady, więc trzeba wspierać moich partnerów. Oczywiście tutaj też ich mam, ale najważniejszych mam na koszulce. Dokładnie. Damian, ty czekałeś aż 4 pojedynki. 4 pojedynki to jest... 5. Dzisiejszy jest 5. Tak, ale 4 czekałeś na to zwycięski. Jaki to był dla Ciebie czas? Wiesz co, ja nie powiem, że był trudny. Nie był trudny. Jakby czas jest taki sam, bo tak samo jakby po walce odpoczywałem, tak samo wracałem do treningów, tam oczywiście z trenerem próbowaliśmy coś zmieniać. Może też nie z racji tego mojego wieku, tak, bo, przepraszam, to chodź, pomożesz mi założyć. Tak, bo to, oczywiście. ale dawaj mikrofon od razu. Bo to też nie zależy jakby, bo są zawodnicy starsi, którzy osiągali wyniki, przepraszam. Są zawodnicy starsi, którzy oczywiście wygrywali i zdobywali, nawet Janek Bachowicz, mistrza UFC, tylko że jakby każda osoba jest inna, każda persona jest inna. Ja też trzeba pamiętać, przeszedłem sport olimpijski, gdzie przez ileś lat pod rząd byłem cały czas na 110 obrotów i gotowy co miesiąc na zbijanie wagi, na robienie zawodów, turnieju, wygrywanie, przegrywanie. No i też przez 17 lat mojej kariery zapaśniczej ja też kłapałem jakieś tam kontuzje, latałem na głowy, jak to się mówi, przez suplesy gdzieś tu tegoś i wiesz, i teraz sporty walki, sporty uderzane, także ja się nie załamuję, że przegrywałem te pojedynki. No tutaj jakby wiesz, taka trochę informacja, co będzie dalej, jeżeli Damian, to ty masz stwierdzić, że zakończysz, nie wiem, ten sport już generalnie, nie wiem, masz dosyć, nie wiem, nie wychodzi ci albo ci się nie chce, no to co dalej będziemy robić, nie? Ale spokojnie takie decyzje podejmuje się na chłodno, mam wiele możliwości, mam wiele okazji, bardzo dużo ludzi chciałoby mnie tu, bo jakby też się sprawdzam, jak to się trochę mówi, tak w takiej każdej dziedzinie, jakby nawet pracy zawodowej czy gdzieś tam w życiu, ale moim życiem to jest sport. Drugim moim życiem to jest moja rodzina i tak naprawdę wszystko to, co robię tutaj, zostawiam te serce, to swoje zdrowie, to wszystko po to, żeby zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę i żeby dobrze żyć, nie? No właśnie, my o tym dobrze wiemy, jaka jest Twoja filozofia życia, my już znamy Ciebie, to była Twoja 20 w ogóle walka profesjonalna w karierze, już nie możemy o tym mówić, że jesteś zapaśnikiem, że wywodzisz się z zapasów, bo Ty masz A po już prostu... jestem weteranem? Ile weterani mają walk? To była Twoja 20 profesjonalna Tak, ale ile weterani Federacji KSW mają walk? No wiadomo, mają mniej więcej, nie miały, kolej, dobra.
Strzelam, że 20 to jest taki... Ja myślę, że to okej, jest nie? zdrowy taki dokładnie przystanek, taki zdrowy checkpoint, więc my znamy Twoją filozofię, znamy Twoje podejście i wiemy, że Ciebie nie załamują wyniki, ale wyniki istnieją. No Tak, i Ty no jesteś... i jak to się mówi, załamują może i włodarzy, federacje i takie rzeczy, ale spokojnie, bo Martin gdzieś tu przeszedł. Na pewno on nigdy w życiu by mi nie zakończył kariery, tego jestem pewny. Sam kiedyś do mnie powiedział, słuchaj Damian, będziesz czuł, robimy walkę pożegnalną, wszystko na twoich zasadach. I nawet jakbym przegrał ten pojedynek, wiem, że może miałbym gdzieś dłuższą przerwę, ale jednak bycie zawodnikiem Federacji KSW i bycie dla nich tutaj, to jestem ważną osobą, nie? Jestem jakby cały czas, przez wiele lat czynnym medalistą olimpijskim, który się bije tylko dla Federacji KSW i to jest dla nich chyba taki, wiesz, to się mówi wisienka na torcie, nie? Tak, no brand loyalty to się po angielsku mówi, jesteś wierny marce. Słuchaj Damian, pierwsza runda troszeczkę na pewno w głowie zaszumiało, bo tam Wiktor coś tam Ci nawet zostawił teraz na buzi. Co się działo w Twojej głowie? Jak uspokoiłeś ten ferwor? Jak już przykleiłeś się do single lega? Już było Twoje. Wiesz co, zaczynając pojedynek zastanawiałem się, kiedy w niego wejdę, Okej. bo z jednej strony chciałem gdzieś tam bić, postraszyć i wejść, ale mówię, dobra, czekam ten moment. Generalnie mam coś takiego, że po raz kolejny trochę chcę wyczekać ten moment, a okazuje się, że szybciej gdzieś jakby przegapiam ciosy mojego przeciwnika, no i one gdzieś tam dochodzą, nie? No i jak doszedł pierwszy, mówię, no dobra, no to już jak on idzie na mnie, no to przecież kurde, bijemy się, kręci mi się w głowie, ale mówię, bijemy się, bo też mam ciężkie ręce, więc też może dostać i może być podobnie, nie? No i jak drugi raz dostałem i jak już dochodziłem do siebie, to drugi raz mi się zakręciło, mówię, szybko nurkuję po nogę, nie? No i wiadomo, pewnie też to przećwiczyli, że jak złapałem nogę, a miałem głowę w środku, gdzie nie lubię mieć głowę w środku, dlatego wszystko robiłem, żeby mieć ją na zewnątrz, no dostałem tam gdzieś tam strzała, ale już szybko wyprowadziłem do siebie, żeby tą nogę wyciągnąć, znaczy głowę na lewą stronę, czyli za biodro. Jak już wyciągnąłem, to sprowadziłem, tam już byłem bardziej opanowany, dlatego że czekałem na moment chwycenia nogi. Przerabialiśmy to z trenerem Adamem Grabowskim i z Tymoteuszem Łopaczykiem. Bardzo mocno trzymanie tej nogi, zapięcie na biodrach jakby tego trójkąta. A ja jeszcze dosyć jakby silne biodra, nogi mam i wiedziałem o tym, że jak będzie wstawał mi Wiktor i będzie się przekręcał, to noga w pewnym momencie robić taką rotację. A ja miałem w udoskonałym jakby ułożeniu moje biodra i wiedziałem, że jestem w stanie wyciągnąć, no nie chcę powiedzieć balachy, nie chcę powiedzieć skrętówki, ale po prostu taką dźwignię na staw w boku, nie? A że Wiktor jest bardzo, jakby no przytył teraz trochę, jest bardzo dynamiczny, ja wiem, że on te ścięgna na 100% ma w nogach sztywne, nie? Jakby w biodrach nie, bo bardzo dobrze kopie, ale tutaj w kolanach może być, tym bardziej, że jakby no nie było nigdy jego bazą gdzieś tam grapplingu. No i szczykło, tak? Stało się, usłyszałem takie ała, tylko że sędzia chyba nie widział, bo Wiktor już tam krzyknął parę razy, oczywiście bez komendy sędziego nie przerwałem pojedynku. Tam już się kładłem, tam już można powiedzieć, szykowałem się do tego, żeby zapinać jakiś trójkąt rękoma. Ale też jeszcze mówię, dobra, no trochę odpuścił, to mówię, dobra, robię mu takie klasyczne biodro, ale jakby z takim duszeniem, bo wiem, że to działa, tylko nie byłem do końca pewny, czy się to uda, bo kiedyś Narkun próbował chyba naprawdę całą 4 minuty chyba trzymał kogoś. Nie pamiętam, czy to bił się czy z Mamedem, czy z kimś i próbował to zrobić, no ale ktoś jest gibki, no to generalnie tego nie odklepie, tak? No wiadomo, no Wiktor trochę złapał mięsa, więc nawet wiesz, jakby opierając go mocno o klatkę piersiową, a podnosząc bardzo silno tą głowę do góry, no musiałem mu jakby zatkać dostęp do tlenu, do powietrza. No tak się stało. No właśnie, i ja myślę, że tutaj tą analizą możemy ładnie, zgrabnie zakończyć. Ja Tobie gratuluję. Jeszcze naprawdę możesz napsuć krwi nie jednemu zawodnikowi, ale teraz jest właśnie czas na odpoczynek. Trzeba w siebie wierzyć dokładnie i wiem o tym, że chyba od samego początku trzeba iść jakby dynamicznie, mocno, a nie czekać na te momenty, bo to jest właśnie takie trochę te późne wejście do walki, tak? Zawodnik na przykład, nie wiem, młody, tak jak Wiktor, dynamiczny, on już wchodzi do tej walki, jest sprężynka, od razu gdzieś tam bije, kopie, a ja jednak potrzebuję tej minuty takiej, żeby w to wejść, poczuć uderzenie, poczuć swoje kopnięcie, poczuć jakby swoje tempo i dalej już tę walkę rozgrywać. No to musimy zmienić. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. Zwycięski dzisiaj Damian Janikowski. Chciałbym
zatrzymaliście? Nie. Podziękować moim sponsorom głównym, moim partnerom i wszystkich, którzy są tutaj dla mnie i kibicują mi i mnie wspierają. Także bardzo Wam dziękuję. A my dołączamy się jako KSW do pozdrowień. Liczba 14 to jest ta liczba, która dzisiaj interesuje Tymka Łopaczyka, ponieważ to jest zwycięstwo numer 14 w profesjonalnej karierze tego zawodnika. No, były iskry, wióry leciały, naprawdę to była walka godna tej rozpiski, niesłychanie mocna. Andrzej niesłychanie mocny również i było na żyletki, ale znalazłeś to, co Cię interesuje, czyli skończenie przed czasem. Niemniej chyba odczułeś, że przeciwnik był godny. Kurde, to była walka, której się spodziewałem. Codziennie zasypiałem z myślą, że to będzie bolało. Że to będzie bolało i boli, kurde, rękę złamałem chyba. I sceny strasznie bolały. Nie pamiętam, kiedy tak odczuwałem ból po walce, tak jak teraz. Ale Andrzej dał to, czego chciałem. I myślę, że daliśmy kibicom to po co przyjechali. Oj, myślę, że zdecydowanie kibicom, wszystkim nam wokół klatki tak samo, no było tak, napięcie było takie wokół Was, była tak gęsta atmosfera, że te wszystkie wymiany oglądało się strasznie rozemocjonowanymi, nawet jak ktoś ma analityczny przegląd. Powiedz mi dwie rzeczy, co się sprawdziło wobec Twoich oczekiwań, jeśli chodzi o Andrzeja, a co Ciebie zaskoczyło? Te dwie rzeczy. Co się sprawdziło? Wiedziałem, że to jest gość, który się nie cofa, nie? Wiedziałem, że jak staniemy, to będzie bitka. Jak ja nie odejdę, to nie przestanie, nie? I wiedziałem też, że będzie miał duże cardio. Kurde, nic mnie nie zaskoczyło takiego, czego mi się nie spodziewał, ale to nie są sparingi, kurde, to nie jest, wiesz, to nie ma chwili przerwy, nie ma stopu. Kurde, jest super, nie? Jest po prostu super, była taka walka, w sumie jakiej marzyłem, było ciężko, było kurde twardo, było łeb w łeb. To do takich walk się żyje, nie? Do takich walk to się robi, nie? Bo pięknie było. Tak mi się wydaje, z mojej perspektywy wydaje mi się, że było mocno i pewnie obejrzę i powiem, kurde, pewnie było tak fajnie. Potwierdzam. Jeszcze 3 walki co prawda przed nami, ale na razie bardzo mocny kandydat do walki wieczoru. Słuchaj, takie loty na to, ona wchodzi, robisz to, zawieszasz się, czy to był ryzyk? Wiesz co, ryzyko było, nie? Jest to prawda bardzo rzadko, bardzo rzadko robię takie rzeczy, zazwyczaj staram się nie, bo często tracę, ale z racji tego, że czułem, że Andrzej jest zmęczony, to pomyślałem, że to może wejść, jak już ledwo oddycha. Poczułem, jak miałem go w dosiadzie, że ma problem z tym oddechem i wydawało mi się, że to może podziałać i się udało, nie? Jeszcze zapytam o ten Twój łuk brwiowy, bo tam w drugiej rundzie często go sobie dotykałeś, sprawdzałeś, badałeś sytuację, czy... Miałem... Kurde, wazelinę miałem wokół. I miałem taką mgłę i ciągle tą wazelinę rozcierałem. Ona mi przeszkadzała, tak wiesz, że Andrzeja nie widziałem, bo wszystko było dobrze. Tylko co któreś mrugnięcie robiła mi się taka sklejka w rogu. I ją po prostu ścierałem i co znowu mrugnąłem, to znowu mi schodziło, nie? Ale to taka była pierdoła, że nawet jakbyś nie powiedziała, to bym nawet nie przypomniał sobie tego, nie? Jasna sprawa, kosmetyka, widzisz, troszeczkę inaczej się walka ogląda, inaczej się w tej walce jest. No i co teraz? Wracasz na tę zwycięską ścieżkę i tylko jakby umacniasz swoją pozycję, która i tak jest bardzo solidna w rankingu. Co teraz? Ja idę po najwyższe cele, idę po Bartosa, idę po pas i przy tym stoję i nie ma innej opcji, koniec, kropka. No i my ten apel sobie mierzymy mocno do serduszka. Zwycięski dzisiaj i bardzo głodny innych wrażeń miodożer Tymek Łopaczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tymku. Uwaga, passa przełamana, Rutek w domu, u siebie, po raz pierwszy wygrywa w Radomiu. Zwycięstwo to jest Twoje numer 19. Jak się czujemy? Po prostu nie patrzę na te liczby, co nie, Ale my patrzymy. dla mnie najważniejsza liczba to jest właśnie tutaj. Do 3 razy sztuka udało się. O Jezu, wiecie jaka ulga, wiecie jak się tego bałem. Luty, kwiecień i czerwiec. Bardzo mocno zacząłem rok. Chyba jak ktoś się zna na tym sporcie, to wie, że formy nie mogłem mieć 3 razy z rzędu i tego się bardzo bałem. Jestem. Sportowcem trzeba być i nie bywać. Ja jestem tym sportowcem, więc widzicie, może nie być formy, ale zawsze staram się walczyć jak tylko mogę. Dobra, 2-3 zdania, podsumowanie Twojego spotkania, Twojej randki z Daną Tarkilą, bo my widzieliśmy niecodzienne obrazki. Rutka nogi w powietrzu widywaliśmy, Rutka przyciskanego przy klinczu i Rutka siedzącego przy siatce. Oczywiście to w ogóle nie umniejsza Nie. jakby Twojemu zwycięstwu. Jasna sprawa. Ja tylko mówię, że to jest niecodzienny obrazek.
obrazek, bo to ty zazwyczaj jesteś agresorem zapaśniczym. Wiesz, tak, jak najbardziej. Dziwię się, że nic tam nie robił, on mnie tylko trzymał, a ja biłem, więc ja tam też wiedziałem, że wiesz, nie zagraża mi tak, po prostu siedziałem, kiwałem do trenera, próbowałem tam jakieś duszenie, coś tam, ale ja tam uderzałem. Po prostu się dziwiłem, że on nie uderzał, bo powinien trochę uderzać, więc to by całkiem inaczej wyglądało. Myślę, że nawet z punktacją dla niego. No ale jak w ogóle oceniasz swojego przeciwnika, bo miał mało czasu, wskoczył na zastępstwo i jeszcze po 17 miesiącach od poważnej kontuzji kolana, no trzeba przyznać, że no, był to godny przeciwnik. Był to godny, ale nie uważasz, że ja słabo? Nie, absolutnie. To był wstęp i ja teraz to do ciebie chciałam przejść. Bo ja to wiesz, uważam, no, że ja słabo, po prostu słabo. Staram się, ale fajnie kopałem. aż mi noga boli, zobacz, nawet mam rozcięte. Pierwszy raz mi się udawało. Wiesz, dużo mnie zaskoczyło z jego strony, że mało robił. Powinien coś tam kopać, powinien coś tam, wiesz, więcej uderzać. No ale no tak wiesz, nie możemy mieć tak naprawdę formy zawsze. No widocznie on też miał ciężko, no ale cieszę się, no ja to się bardzo cieszę, że... O Jezu. Rudek, a powiedz mi teraz tak, bo za tobą 3 występy w tym roku, tempo jest szalone. Ty już nie planujesz raczej nic w tym roku, czy pomyliłam się? Moja droga, jeszcze na pewno ze 2 bym chciał. Ze 2! Nie mówię, że KSW, ale tak, nie no chciałbym, bo wiesz, no nie walczyć, tak naprawdę nie walczyłem 1,5 roku. 1,5 roku miałem przerwę, nie walczyłem i nie chciałbym już mieć takiej przerwy. Widzisz, że co 1,5 miesiąca mogę wychodzić i walczyć też w miarę na jakimś tam poziomie. No i to dajcie mi tylko odpocząć miesiąc i wracamy, naprawdę. A powiedz mi, jak twoje w ogóle zdrowie to znosi? Jak ty się czujesz, abstrahując od bycia atletą, bycia właśnie sportowcem, którym się jest, a nie bywa? Jak to twoje ciało 36-letnie rozregulowuje się? Jak się odciążasz? No właśnie, zobacz, że mogę, wiesz, luty, później kwiecień, teraz czerwiec, widocznie mój organizm to wytrzymuje i daje radę. Mój trener Leszek Kulik wie dobrze, co ze mną zrobić, jak mnie zniszczyć, jak mi dać odpocząć i mogę jakokolwiek walczyć, co nie? Ciało mam zdrowe, po gromdzie rozwaliłem te ręce do walki w KSW w Warszawie w kwietniu. Nie uderzałem, w ogóle nie uderzałem rękami. No właśnie, nie uderzałem i można też się w miarę przygotować. Teraz już mogę uderzać, bo mnie ręce nie kuły, nie bolały, więc widzisz, no teraz do tej walki byłem cały zdrowy. Nie bolało mnie kolano, nie bolały mnie ręce, to co najważniejsze, tak? Więc no jestem mega zadowolony i jak mnie teraz nie bolało, to mówię, odpocznę chwilę i wracamy. A my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że regularnie dostarczasz nam solidny na światowym, europejskim, naszym polskim, bo my jako kraj możemy się czym szczycić, poziomie profesjonalne MMA. No taki zasób w twojej postaci to jest naprawdę zasób konkretny, dostarcza emocji, daje zawsze ten wysoki poziom i jesteśmy z tego dumni i gratulujemy ci. Bardzo serdecznie dziękuję, jestem trochę dla siebie krytyczny, bo mi się nie podobało z mojej perspektywy w środku. Wiesz, tak mi się wydaje, że mało się działo, nie wchodziłem, nie robiłem, no ale wiesz, zmęczony też trochę jestem tak ogólnie, no ale i wygrałem. Słuchaj, nie każda walka to jest awantura, właśnie na tym polega profesjonalne MMA, że zostawmy to mordobicie w karczmach, tutaj ta szermierka, te szachy, też muszę się powiedzieć, to jest dla koneserów, też to potrafisz, a my tylko się rozkoszujemy. Dziękujemy. Jest, bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Paulinka, jesteś cudowna, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, MMA to jest dyscyplina, która ma wiele składowych i naprawdę duże doświadczenie stójkowe czasami nie wystarcza i dzisiaj bardzo dobrze wiedział o tym Stefan Wojczak, ponieważ wykorzystuje swoje doświadczenie w innych różnych składowych tego sportu, żeby odnieść zwycięstwo nad Arkadiuszem Wrzoskiem. That was a very smart move to use all the weapons that are legal here in MMA in order to win over such kickboxer, such striker. That was the plan, that was the strategy. First, what was the game plan? And of course, congratulations. Tie tvoje veci, čo si použil na strike, jak je možné, že si zrušil jeho strikerské veci všetky, ktoré, či to bol game plan, Samozrejme, či to bolo naučené, proste si... Môžeme povedať, že bol to teda náš game plan. Nechceli sme s Arkom za žiadnych okolností ísť do nejakej prestrelky, lebo má veľmi dlhé ruky, je výškovo na tom podobne ako ja, ešte o niečo lepšie.
čiže samozrejme nechceli sme s ním ísť ten striking a využiť môj wrestling, keďže som od malička zápasník a hrať sa na tej zemi. OK, budeme pripraviť postupne, jo? So, jak si začal? Bol to náš plán takto, It was our plan. nechceli sme si ísť do strikingu, We don't want to fight in strike. Yeah, striking. pretože vieme, že Because- je tam špička We know that his top of level, his level is very high, a chceli sme práve využiť naše najlepšie možnosti, Yeah. skills. and we know our skills that our background is wrestling, so we use it, A skúsiť hrať teda našu hru. and that was our game. So now about the submission, because it was mother's milk. You actually blocked his nose. I, of course, I'm a grappler myself, so I'm familiar with the technique. But what was the idea behind it? Because in MMA, it's very rare. Áno. V mojej kariére je to už druhýkrát táto submisia. Druhýkrát u tohto rozhodcu. Zrovna keď ma poučoval, tak mi to pripomenul, že vtedy rozhodoval môj zápas. A keď príde tá príležitosť, idú prázdniny, takže nejaká bonus za submission of the night by malo potešiť, že by sme išli na nejakú peknú dovolenku. Okay. More or less, just Okay. in general. In my career, it was second submission. Yeah, it's not how to say Mother's milk. mother's milk. It's our coach Ilya Škondrič choke and čo ešte? Že ma poteší bonus za, že sa idú prázdniny a poteší ma bonus za submisiu. Yeah, it will be nice if I will Be happy for. Yeah, I will be happy if He will get the get the bonus for submission of night. Yeah. Okay, and one more moment that was very spectacular when Arek was trying to stand up and you caught him with the right hand or left, I don't remember, it was right. So, and it was a sudden knockdown. How did you feel? Do you really want it to finish? V podstate bolo to isté, čo sa mi podarilo aj v zápase s Philom. Môžeš poločiť? It's the same like fight with the freeze. Yeah. Je to jedna z tých techník, ktorú nevyužíva veľa zápasníkov, že keď im nevychádza alebo odchádzajú z toho kontaktu, tak tam vždycky odchádzajú s nejakým hákom. Okay. A už sa mi to teda veľakrát osvedčilo. So a lot of wrestlers use Yes. If two guys going separated, so many so less fighters use it. The punch. Yeah. It was a spectacular win. Gratulacje, bardzo dobra walka, super występ. Myślę, że mnie rozumiesz, że mnie rozumiecie. Rozumiem po polsku, ale neznám Godoč. Ale my Cię bardzo dobrze rozumiemy, to jest bardzo podobne, prawie takie samo. Słuchajcie, proszę Państwa, dzisiaj zwycięski Stefan Wojczak ciągle depcze po piętach Philowi de Vriesowi. Pozdravujem Phila do Anglicka, hello Phil. Send me date, send me place and I will be ready. And we are ready to see you one more time again. Thank you so much, guys. Moi drodzy, parę sekund temu mój operator serdeczny Robert, dzięki któremu zawsze widzicie relacje z backstage, mówi tutaj do Patryka: ta obrotówka, stary, bracie, co to było? I Twitter ogólnie rozgrzany. Twitter mówi, że jakby Leo się nie podniósł, w ogóle sam fakt, że się podniósł, to jest coś grubego, to chyba byłby knockout roku. Chyba tak, no ale wiesz, taekwondo płynie w moich żyłach. Ja tych obrotówek wykonałem miliony. Mój trener German szkolił mnie od dzieciaka i my kopaliśmy naprawdę setki razy. Ja tak czekałem tylko, kiedy tak czysto wejdzie w walce. Za domem było blisko, tu było blisko i jeszcze nadaje się taki czas, że ala Barboza zgaszę komuś światło tą obrotówką. No, and still, jak się czujemy z tym, co twoje i chyba nie oddasz prędko, albo w ogóle? Nie oddam nigdy, ale dziękuję Bogu, że dał mi dyscyplinę, bo ja tylko o to prosiłem. Nie prosiłem o zwycięstwo, tylko prosiłem o to, żeby dał mi dyscyplinę i żeby był w moim narożniku. I wiem, że jak ja mam tą dyscyplinę i wykonam to, czego się nauczyłem u trenera, to nikt mnie nie pokona. I teraz tak mały osobisty wątek, ale pas zdobyłeś u mnie w Szczecinie, na mojej szczecińskiej ziemi, a teraz jesteś w swojej i bronisz. Ciekawe. Patrzcie, zapamiętajcie te miasta, Szczecin i Radom. Szczecin, Radom, tak. Także jest dobrze. Pięknie. No słuchaj, Patryk, co ci mogę powiedzieć o tobie, o twoich kibicach, którzy są twoją rodziną, co przyznałeś. To nie są kibice, to rodzina. To jest chyba definicja słowa aura, bo naprawdę to trzeba być, żeby to zobaczyć i ludzie, którzy oglądają transmisję, widzą tę lekkość w twoich ruchach,
Co to tak naprawdę jest efektem? Jeszcze niesie mnie tak publika, ja czuję tą energię jak w Dragon Ballu, nie wiem czy ktoś oglądał, ale on zbierał taką Genkidamę, którą wysyłali mu jego bliscy, jego energię, żeby on mógł walczyć. To ja się tak czuję, jak taki Goku w tej klatce, który jest ładowany tą energią kibiców i niszczę, po prostu niszczę, tutaj nikt nie ma podjazdu. No dobra, i teraz tak, peany o tobie na chwilę zamknijmy, bo trzeba przyznać, że Leo, mimo całego damage'u, który mi no właśnie wyrządziłeś, Twardy chłop, strasznie twardy. Ja patrzyłem mu co jakiś czas w oczy, bo mówię, na pewno będzie taki moment, że nie będziesz chciał być w tej walce. Po tych ciosach, po tym wszystkim, ale patrzyliśmy sobie w oczy tak z 2 razy w parterze i on spojrzał na mnie taki, tak jakby chciał powiedzieć mi skurwielu, to jeszcze nie koniec, nie? Tak widziałem w nim cały czas i widziałem, że bardzo chciał zdobyć ten pas, ale ja czułem, że to zbijanie wagi może go zabić, bo chłop jest ogromny. On jest naprawdę ogromny na tą kategorię wagową i ciekawiło mnie, czy przetrwał moje ciosy na dół, ale nie zdążyłem takiego dobrego soczystego doprowadzić. powiedz mi o tym Mataleo, bo tak naprawdę było czyściutko, były 2 haki. Naprawdę, on tak harczał, ja mówię, no musi to klepnąć. Z całej siły, naprawdę wszystko co miałem tam włożyłem i tak przez chwilę się przestraszyłem, mówię, ja wyjebałem całą moc, a on nie klepnął, mówię, co jest grane, nie? I tak nagle musiałem sobie, wiesz, w tym dosiadzie dobrze byłem, bo sobie posiedziałem, bo miałem tak spuchnięte ręce, że widać, a nawet jak mam pożyłowane całe. Ale jak już ten trójkąt dopiąłem, to miałem taką pozycję, że wiedziałem, że nie odkręci się. Bo tak zablokowałem ładnie sobie, czułem, że to ucho jest blisko ucha i słyszałem jego harczenie cały czas. Także wiedziałem, że dopóki będę słyszał harczenie, to nie puszczę. No i musiał odklepać, ale przewojownik, naprawdę. Powiedz mi, Patryk, czy jest chociaż jedna rzecz, z której ty jesteś dzisiaj niezadowolony? Boks, nie pokazałem swojego boksu, a uważam, że boks mam teraz najlepszy. I nie pokazałem swojego boksu, który mam naprawdę, dzięki trener German się strasznie zakochał w boksie, bo ma mistrzyni świata Agatę Kaczmarską w boksie i on się tak zakochał w tym boksie, że ja klepię tego tyle, że ale jeszcze będzie czas, że użyję tego boksu. Może Leo nie pasował mi tak, wiesz, długi był taki, nie pasował mi na rozpuszczenie, tak, i chciałem skrócić tak bezpiecznie sobie dystans. Brakowało mi trochę tych ciosów na dół, ale i rozbijanie przez dół na górę, ale to jest coś, co jeszcze zachowałem na kolejnego rywala. No właśnie i teraz tak, twoi kibice to jest wulkan energii, ty jesteś wulkanem energii, ale właśnie wspomniany trener German to jest... To jest mózg operacji, ja jestem Pinki, on jest mózg i tak sobie lecimy. Pozdrawiamy oczywiście trenera Germana Anfinogenowa, powiedziałam to za pierwszym razem bez pomyłek, ale ja też trenuję, moi drodzy, żeby w swojej pracy być dobra. Proszę Państwa, oglądamy tego chłopaka, zachwycamy się tym chłopakiem and still dzisiaj w Radomiu, w domowym Radomiu, Patryk Kaczmarczyk nadal jest mistrzem swojej kategorii wagowej. Dziękuję. I dziękuję bardzo, jestem wdzięczny Wam wszystkim, że tu jesteście, Bogu przede wszystkim i do zobaczenia na kolejnej. Dziękuję serdecznie. Dzięki kochany.